Cześć, z tej strony Jan Kieliński z Dirt is More, a wy oglądacie lekcje skilla z Dartmoor Bikes. Poznaliście już troszeczkę, jak wygląda prawidłowa pozycja na rowerze. Pora się teraz przyjrzeć temu, dlaczego jest taka pozycja i jak ją wykorzystać do tłumienia. Moim zdaniem tłumienie na rowerze jest tak naprawdę najważniejszą umiejętnością i to ona zapewni wam największe bezpieczeństwo na rowerze, dlatego bardzo ważne, żebyśmy się dzisiaj na tym skupili, przeanalizowali każdy element do tego, żebyście jeździli bezpieczniej i lepiej się czuli na rowerze. Nie wiem, czy kiedyś przyglądaliście się zawodom enduro, kiedy zawodnicy z taką wielką prędkością pędzą po bardzo ciężkim terenie, tak naprawdę ich głowa, ich korpus praktycznie w ogóle nie podskakują, nie latają góra-dół, a za to ich rower cały czas pod spodem się bardzo szybko ugina. To jest właśnie odpowiednie tłumienie, czyli zachowanie naszego największego balastu, naszego korpusu w jednej linii w taki sposób, żeby on nie został wybity z rytmu, a z drugiej strony takie panowanie nad rowerem, żeby ten rower podchodził pod nas, obniżał się, pod nas, obniżał się i to tak szybko, żeby po prostu nie wybić naszego korpusu. To jest nasza największa masa. Jeżeli ona poleci w którąś stronę, to nasz cały zestaw, ciało i rower też polecą w tą stronę. Dlatego musimy się skupić, jak wytłumić przeszkodę, żeby ta cała energia z przeszkody została w naszych rękach, została w naszych nogach, a nie przeskoczyła energią właśnie na nasz korpus. Przyjrzyjmy się jednak szczegółom, jak to wszystko wygląda. W momencie, kiedy zbliżamy się do przeszkody, pierwsze na przeszkodę najeżdża przednie koło. I dlatego ważne jest, żeby najpierw zareagowało przednie, a dopiero koło tylne. Za przednie koło możemy powiedzieć, że odpowiadają ręce, bo to one są bezpośrednio nad przednim kołem. Tylko z tego, co już wiecie odnośnie obciążenia roweru, to obciążenie na rękach jest naprawdę nieduże. I to ugięcie rąk na przeszkodzie jest po prostu takie symboliczne. Najważniejsze znaczenie mają jednak nogi, bo to na nich skupia się nasz największy ciężar i to one muszą się odpowiednio ugiąć, żeby nasz korpus nie został podbity do góry. Zwróćcie uwagę teraz z boku, jak wygląda mój przejazd po falkach. Mój korpus praktycznie przesuwa się w jednej linii, a moje ręce i nogi powodują to, że najpierw najeżdżam na przeszkodę, podnoszę lekko ręce, przednie koło zjeżdża przeszkody, prostuję ręce. Gdy tylne koło najeżdża na przeszkodę, nogi się zginają, rower podjeżdża pode mnie, kiedy zjeżdżam przeszkody, nogi się prostują i dzięki temu jakby ten cały przejazd jest taki, że mój korpus, głowa przesuwają się w jednej linii, a rower dopasowuje się do podłoża. To, co tutaj widzicie, jest taką sytuacją idealną, to znaczy jedziemy po falkach, falki są przygotowane, mają odpowiednie odstępy pomiędzy wjazdem i zjazdem z falki. Ale to samo tak naprawdę będzie w ciężkim terenie, w dzikim terenie, kiedy będziemy mieli wzgórza, doły. Po prostu musimy być w stanie szybko reagować, być cały czas w pozycji, którą ustaliliśmy wcześniej, ale nie po to, żeby tą pozycję sztywno trzymać, tylko właśnie po to, żeby reagować. To samo tak naprawdę dotyczy belek, kamieni, wszelkiego rodzaju przeszkód, na które traficie w terenie. To, co jest naprawdę ważne, to to, żeby z nimi nie walczyć. Można powiedzieć, że trzeba być tak odpowiednio miękkim, ale ja bym powiedział, że bardziej trzeba być elastycznym, żeby nie sprawiać dużego oporu na przeszkodach, na które najeżdżamy, żeby po prostu ten rower gładko pod nami przejechał po tych przeszkodach. Zwróćcie uwagę, że nawet jazda na sztywnym rowerze po kamienistej trasie z poprzecznymi belkami może być w miarę miękka i moja głowa, mój tułów też nie skacze tutaj góra-dół. To rower pode mną się podnosi i opuszcza. Rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę, to nie jest tak, że ja szarpię tą kierownicę. To nie jest tak, że ja próbuję pociągnąć ją do góry. To jest troszkę inaczej. W momencie, kiedy najeżdżam tym przednim kołem, czuję jakby siłę, która idzie z falki, która chce podnieść to koło i ja po prostu pozwalam temu rowerowi podejść do góry. To nie jest to, że go wyszarpuję do góry. Ja tak naprawdę dopiero wciskam rower w momencie, kiedy zjeżdżam falki, a nie wyszarpuję w momencie, kiedy podjeżdżam pod falkę. Tak samo jest z przednim kołem, tak samo jest z tylnym kołem. Moje ugięcie nóg nie jest przed falką, przed najazdem, tylko ono jest w tym momencie, kiedy tylne koło zaczyna najeżdżać na falkę. Sytuacja wygląda szczególnie, jeżeli mamy przeszkodę naprawdę dużą, na przykład mamy duże wybicie w terenie do stłumienia. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w naszych łokciach, w naszych kolanach pochłonąć naprawdę dużej przeszkody, bo po prostu nie mamy tyle skoku. Dlatego ważne jest, że w takiej sytuacji tłumimy samą końcówkę. Najeżdżamy dosyć wysoko, przygotowując nasze ręce i nogi, żeby przyjąć naprawdę dużą przeszkodę i dopiero kiedy widzimy, że przed nami sama końcówka tej wielkiej przeszkody, to tak naprawdę tłumimy samą końcówkę. Czyli jak widzicie teraz, jadę, najeżdżam dosyć sztywno, wjeżdżam pod górę i w momencie, kiedy dojeżdżam do końca wybicia, wtedy podciągam ręce, podciągam nogi i udaje mi się maksymalnie stłumić to, jak to tylko możliwe. Oczywiście przy pewnej prędkości nie będzie możliwe, żeby pewną przeszkodę stłumić, bo jednak tak szybko się przesuwamy, tak mocne jest podbicie od podłoża, że nasz tułów zostanie w pewnym momencie wybity. Ale dlatego ważne jest, żeby trenować krok po kroku. Troszkę szybciej, troszkę szybciej, troszkę szybciej, aż żeby
opanować to, po prostu wyćwiczyć, wyjeździć, to w jaki sposób tłumić i jak reagować. Na koniec jeszcze taki mały tip dla osób, które będą już troszeczkę bardziej zaawansowane, kiedy już wyczują to tłumienie falek. Jeżeli najeżdżamy z dużą prędkością na średnią wielkość przeszkody, to dobrze jest troszeczkę rower przycisnąć przed samym wybiciem. To będzie taki efekt, jakbyśmy chcieli się wybić sprzed przeszkody na przeszkodę. I wtedy to takie dociśnięcie roweru przed samą przeszkodą pozwoli nam uzyskać taki efekt, że ten rower podskoczy pod nas, kiedy będziemy najeżdżać na przeszkodę. Ale to ciągle jest w takiej kolejności, że najpierw podskakuje i wskakuje przód, a potem podskakuje i wjeżdża tył. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tłumienie. Mam nadzieję, że te informacje, które tutaj Wam przekazałem, będą dla Was użyteczne. Mam nadzieję, że będziecie ćwiczyć, bo pamiętajcie, żeby jeździć dobrze, trzeba po prostu jeździć dużo, trzeba wyjeździć odpowiednią ilość godzin. Zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych odcinków lekcji Skilla z Dartmoor Bikes. Jeśli szukacie więcej informacji na temat kolarstwa grawitacyjnego, zapraszamy Was też na kanał Dirt It More, gdzie trafia dużo informacji na temat sprzętu, lifestyle'u, miejscówek. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia na szlaku. Dzisiejszy odcinek zrealizowaliśmy w Bike Parku Kazura, do którego Was serdecznie zapraszam, a ja jeździłem na rowerze Dartmoor Prima, który możecie wypożyczyć w lokalnym sklepie Kazura Shop. Zapraszam Was serdecznie na jazdę na Bike Parku oraz na zajęcia, szkolenia indywidualne oraz grupowe, które organizujemy tutaj na miejscu.